Ostatnie irlandzkie okrągłe wieże powstały w XII wieku. Historycznie ustąpiły więc one miejsca katedrom gotyku. Trudno jest jednak ocenić, czy omawiana tu iroszkocka tradycja murarska mogła mieć wpływ na kształtujący się u jej schyłku nowy styl w architekturze. Potocznie uważa się, że średniowieczne bractwa murarskie strzegły wiedzy ogólnobudowlanej, we współczesnym rozumieniu tego słowa. Jednak jeżeli hipoteza Callaghana jest prawdziwa, w dawnych czasach mistrzowie architektury potrafili świadomie wpływać swoimi dziełami na subtelne siły natury. Rzuca to nowe światło nie tylko na działalność średniowiecznych murarzy, ale także na tożsamość nowożytnych lóż wolnomularskich. Tego rodzaju wiedza może być do dziś strzeżonym sekretem adeptów sztuki królewskiej. Swoją nazwę, jak i rodowód, ruch masoński wywodzi przecież od przykatedralnych cechów rzemieślniczych. Pośród protoplastów ruchu wymienia się także starożytnych budowniczych piramid. Postulowana w pracy wiedza, którą dysponowali egipscy architekci okresu IV dynastii, mogła być zatem odkrywana na nowo w późniejszych okresach historii kultur śródziemnomorskich. Możemy na przykład zaobserwować, że europejscy architekci posługiwali się w swoich projektach proporcjami hermetycznymi. Jednym z istotnych symbolicznych odniesień była bowiem liczba 144. Dla wielu kościołów gotyku wzorcem było omawiane w poprzednich częściach tej pracy biblijne miasto Nowe Jeruzalem o murach wysokości 144 łokci. Nawa główna katedry w Beauvais ma na przykład 144 średniowieczne stopy królewskie. Nawy główne katedr w Amiens czy Reims mają po 144 stopy rzymskie. Wysokość całkowita katalońskiego kościoła Sagrada Familia ma mieć 1440 dłoni w popularnej w owym czasie skali kremońskiej. Jego budowę zaplanowano symbolicznie na 144 lata. Z kolei nawa główna współczesnej bazyliki w Licheniu ma 144 stopy wyrażone w systemie brytyjskim. Odnaleźć tam możemy kaplicę, która poświęcona jest dokładnie 108 błogosławionym męczennikom, polskim katolikom, zamordowanym podczas II wojny światowej. 108 stóp ma figura Chrystusa w Świebodzinie. Stoi ona na kopcu o wysokości 54 stopy. Ten sam wymiar ma największa buddyjska świątynia w świecie zachodnim. Stupa oświecenia Benalmadena w Hiszpanii. Jej 108 stóp wysokości przy szerokości 82 stóp replikuje wymiary znane nam z kręgów megalitycznych. Wygląda więc na to, że liczba 27 i jej pochodne są w świecie architektury wartością prawdziwie ponadczasową. W latach 50. XX wieku Szwajcar Le Corbusier, papież architektury współczesnej, publikuje tomik Modulor. Autor zagłębia tam m.in. problematykę właściwych proporcji architektury w stosunku do proporcji ludzkiego ciała. Pierwotnie podstawową miarą modulora była wartość 27 cm, która składała się na główny moduł 108 cm. Sam architekt w wielu miejscach tego dzieła pokazywał, że przynajmniej do pewnego stopnia był świadomy znaczenia tej liczby w systemach religijnych. Czy zatem tradycja, o której jest tutaj mowa, była żywa w Europie i w dodatku zachowała się aż do XX wieku? To pytanie wciąż czeka na szersze opracowanie.